Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas się ogolić. To jest pierwsza kwestia. Na głowie porządek zrobiony, światło się odbija, jest w sam raz. Na twarzy jest bałagan. I zrobimy to wspólnie. Czyli pozbędziemy się go, czy całościowo, czy częściowo. Tego nie wiem. Już niedługo zrozumiecie. Słuchajcie, zakończyliśmy serię z jedną maszynką i przedstawiłem Wam też przeciwnika, godnego przeciwnika. Więc jednym słowem, nie przedłużając, zaczynamy 14 odcinek serii Battle Razors, czyli pojedynków maszynek, czyli bitwy maszynek, czyli momentu, gdzie wystawiamy na jedną twarz dwie maszynki i weryfikujemy, jak to jest z nimi, jeżeli się pojedynkują w tym samym momencie. Rex Page Black Edition i Razorok Lupo Black Edition. To jest dokładnie ta para będzie dzisiaj weryfikowana i ta para będzie się pojedynkować. Obie czarne, obie piękne, obie świetnie wykonane. Jak golą we wspólnym duecie zaraz zweryfikujemy. Jeżeli ktokolwiek jeszcze nie widział, a zachęcam do systematycznego oglądania filmów, tutaj mamy odnośnik i przypominajkę, jeżeli chodzi o Razoroka Lupo. A tutaj pojawia się Rex Page. Słuchajcie, kweli przypomnienia, czy dla spóźnialskich, często, gęsto, dokładnie, ja to wiem, ty i ty też tam z tyłu, stwierdziliście Snowy, a po co pokazywać, po co pojedynek, skoro my już wiemy, jaki będzie wynik. Wy wiecie, ja jeszcze nie, ale mogę przewidywać. Co nie zmienia faktu, że ja bym chciał, żeby wszyscy oglądali moje filmy od dechy do dechy, każdy jeden, ale jeżeli ktoś natrafi po prostu z zapytaniem, jak to jest z tymi dwoma maszynkami, to nie będzie musiał weryfikować wszystkiego, tylko po prostu tym jednym filmem sobie to odpowie. Oczywiście, to jest moja opinia, dla jasności ty możesz mieć inną, ale warto takie filmy właśnie pokazywać, żeby sprawdzać, która w jakim wypadku jest lepsza, gorsza, inna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, dla spóźnialskich, co tu mamy? 40 gramów, jeżeli chodzi o wagę Page'a, 32, jeżeli chodzi o Razorgo Lupo. Czemu? Bo to są dwie maszynki z aluminium. Pięknie wybarwione, obie w jedynym słusznym, wyjątkowym kolorze. Średnica ma rączki większa, ewidentnie w tak zwanym Page'u. Tutaj jest 85 mm. Ile jest w Lupo? Dokładnie tyle samo. Też 85, ale tutaj już są różne średnice, różne okręgi, różne przetłoczenia. To naprawdę robi robotę. Wizualnie, geometrycznie całkowicie inne. Tutaj będziecie mieli odnośniki, jeżeli chodzi o kwestie przypominajki właśnie wyglądu tych maszynek na zbliżeniu na moich zdjęciach. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, jest lekko, jest ciekawie, jest wizualnie świetnie, a jak dalej? Zaraz zobaczymy. Ten, kto śledził moje filmy, już może coś przeczuwać, co nie zmienia faktu, że ja chcę tutaj to sprawdzić na załączonym obrazku. Słuchajcie, wybrałem na żyletki testowe Persony Comfort Coated, idealnie spasowane, jeżeli chodzi o tak zwany balans. Ja zawsze szukam balansu w tradycyjnym goleniu, albo przynajmniej sensownych plusów. Bez żadnego przebiegu, nówka sztuka, nieopisana, więc ładujemy już do Page'a. I zaraz zweryfikujemy, co tu się zadzieje. Page już uzbrojony, żyletka siedzi idealnie równo, wszystko to jest świetnie wykonane, bardzo ciekawie ostrze wystaje i już to przypominałem, czemu tak jest. I tutaj naprawdę kawał ostrza wychodzi na światło dzienne. Co nie zmienia faktu, że w Razoroku Lupo jest bardzo, ale to bardzo podobnie. Więc bierzemy drugą. Nówka też bez przebiegu, wyciągamy, pakujemy do sprzętu. Podobne dwa podłużne piny i w jednej i w drugiej, także tutaj jest podobnie, ale absolutnie wszystkie inne detale się różnią, bo mimo, że one są czarne, mimo, że aluminium, mimo, że ta żyletka tak podobnie tutaj jest eksponowana, to jednak detale w tradycyjnym goleniu robią potężną różnicę. No i właśnie tak mi się wydaje, że one mogą być mimo bardzo dużej ilości podobieństw po dwóch stronach barykady. Jak bardzo? Sprawdźmy. Słuchajcie, ładujemy sprzęt już do wody. Mamy już tutaj przetłoczone do czarnej miseczki jaki. Takie oto mydełko. To jest pierwsza kwestia. Jeżeli Lupo, no to zawołał swojego kumpla, czyli wilczy pędzel, czyli jaki Professional Brush 24 mm
Plisoft to podobny syntetyk. Bardzo go lubię, często używam, naprawdę robi robotę. A przede wszystkim do mydeł, które jeszcze nigdy nie miałem, bo syntetyk wtedy jest świetnym rozwiązaniem. A dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy tak zwane mydełko, mam nadzieję, rodem trochę z lasu. I nie tylko grafiką, może też zapachem. Skoro zaprosiliśmy wilka na pojedynek, to dzisiaj Bercik nam wypożyczył takie oto mydełko Barrister Man. Proszę bardzo, Barrister Man Langrand Chypre. Dokładnie tak. Z francuskiego taka właśnie pozycja. Piękny niebieski kolor, czarne opakowanie i koziołek rodem z lasu dzikiego, który uwielbiam jako grafika przewodnia. I teraz pytanie. Ostatnio też mieliśmy jelenia i co było? I przenieśliśmy się do niesamowitych klimatów motoryzacyjnych lat poprzednich. Więc teraz pytanie, czy tu jest tak samo? Nie. Tutaj już jest spokojniej. Tutaj naprawdę grafika robi robotę. Tutaj jest trochę rzeczywiście lasu. Producent twierdzi, że tutaj jest mech dębowy. Czy jest? Jest. Czy cedr? Też moim zdaniem jest. Więc jest drzewiaście, ale też jest trochę owocowo, ale nie słodko, nie ofensywnie. Jest rzeźko i przyjemnie. Tutaj podobno jest limonka i brzoskwinia. I słuchajcie, chyba się pod tym jestem w stanie podpisać. Oczywiście są też jakieś kadzidła podobno, jakieś róże podobno. Ja osobiście róż nie lubię, ale chyba że w kwiaciarni, ale nie w klimatach goleniowych. Jest dobrze. Nie czuję tych innych. Naprawdę, jest tutaj troszkę drzewiaście, muśnięcie zielenią i te niesłodkie, ale przyjemne nuty owocowe. Że jakbym powiedział, wiecie co, nasłoneczniony las, ale latem, a nie w żadnym wypadku teraz. Więc ten oto właśnie element Stanów Zjednoczonych, bo to jest mydełko ze Stanów Zjednoczonych, Barrister Man, przypominam, na moich filmach już było ostatnio sygnalizowane informacje, że już jest pełna kooperacja ze Stirlingiem, kolejną firmą, którą uwielbiam i twierdzę, że Barrister Man jedynie na tym może skorzystać. Jak to wyjdzie drugą firmą? Nie wiem, ale jestem bardzo ciekaw i chętnie się dowiem. Już podejrzewam, że niedługa przyszłość nam coś pokażę. Słuchajcie, oprócz tego fajnego, ładnego, czarnego opakowania, tak zwany plastik, nie można mieć wszystkiego. Mamy tutaj co? Mamy tutaj opowieść o tym, że jest to właśnie mydełko rodem z Stanów Zjednoczonych, czyli zza oceanów. Na czwartej pozycji, jeżeli chodzi o skład, jest tallow, więc jest banan, ale taki nie do końca. Co nie zmienia faktu, że jest też masło kokum, jest masło shea, jest olej z awokado, jest gliceryna, jest kozie mleko. Jeżeli koziołek jest tutaj, to kozie mleko też jest. Bardzo jestem ciekaw, co tutaj ciekawego Barrister Man wymyślił. Jak sobie przypomniecie, od live mieliśmy już mieliśmy pozycję Barrister Man na kanale w okolicach świąt i ciekawie tam wyszło. Kto jeszcze nie widział, może sobie zobaczyć. Ciekaw jestem, co tutaj będzie. Słuchajcie, nie ma co przedłużać. Bierzemy wilczy pędzel, moczymy syntetyk, tak jak mówię, zawsze raz, dwa, trzy. Czyli moczymy 3 razy zrzut z nadwyżki wody, lecimy i do roboty. Słuchajcie, konkurs jest już tutaj uaktywniony, że tak się wyrażę. Film konkursowo już jest na kanale. Zapraszam, absolutnie zapraszam wszystkich jeszcze, którzy nie wystartowali. Szczęściu trzeba dopomóc, to jest pierwsza kwestia. Fajna pozycja, bardzo ciekawa pozycja. Mam nadzieję, że Los Jabones de Josserra nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to też może spokojnie sobie ten film u mnie nadrobić. Bardzo chciałbym Wam przede wszystkim to trzeba lać wodę i to ze 2 łopaty, bo już trzecia wjeżdża, bo Barrister Man chyba jakiś spragniony. Co nie zmienia faktu, że ja osobiście niesamowicie bardzo miło jestem zaskoczony. Słuchajcie, taki odzew, jaki był po tym 1000 subskrypcji, tak, dla mnie osobiście to jest wielka sprawa, że ponad 1000 już, bo już lecimy dalej, osób zechciało i dało mi kredyt zaufania, jeżeli chodzi o kwestię subskrypcji, uczestniczenia w kanale, ale kolejna kwestia, jeżeli chodzi o ilość osób, jaki odzew poszedł i na prywatnych tak zwanych socialach i także jeżeli chodzi o komentarze pod jednym, drugim filmem. Świetna sprawa. Świetna sprawa, powiem Wam,
To zawsze na mnie robi wrażenie i to chyba zawsze na mnie będzie robić wrażenie, bo to jest niesamowita kwestia mieć tak fantastyczną społeczność zrzeszoną na tym kanale. Jesteście niesamowici. Właśnie dlatego się chce, dlatego ten gość uwielbia nagrywać filmy i bardzo z dziką satysfakcją będzie Wam recenzował jego indywidualny świat Snowiego, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie, bo właśnie dla takich chwil, gdy widzę, że chcecie, że że zauważacie, że sygnalizujecie, że jesteście, to naprawdę się chce. Słuchajcie, także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i jeszcze raz bardzo zapraszam, jeżeli chodzi o kwestię udziału wzięcia w konkursie, bo to przecież nic nie kosztuje, a zawsze można coś ciekawego spróbować wygrać. Zaczyna się mi tutaj bardzo ładnie świecić. Z tego, co już widzę, jest to mydło z tych spragnionych. Zauważyliście lub nie, ale tam już 6 czy 7 łopat wjechało do tego mydełka do miseczki i tutaj naprawdę nie wybucha żadna piana. Jednym słowem jest to mydło z tych gęstych, z tych świecących, ewidentnie świecących, czyli te detale, które ja lubię bardzo. Czemu? Bo jak jest tallow, jak jest wszystko inne, co mi tutaj generuje gęstą, tłustą, świecącą, tulejącą pianę, która możliwe, że jeszcze ma fantastyczne właściwości, zaraz się przekonamy, to ja już jestem szczęśliwy, bo ja naprawdę nie muszę i naprawdę uczulam. Często tak jest. Ostatnio prowadziłem rozmowę, bo bardzo dużo dyskutuję właśnie z moimi widzami, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję Wam bardzo i zawsze doceniam każdy ruch w kierunku wspólnej wymiany poglądów w tradycyjnym goleniu. Rozmawialiśmy sobie właśnie z jednym kolegów na Instagramie, jeżeli chodzi o kwestię piany. Tam akurat była inna firma i tak, wiele firm, słuchajcie, nie robi wszystkiego na tip-top, jeżeli chodzi o objętość piany, jeżeli chodzi o moc, która Ci wybucha po prostu z miseczki. Nie. Niektóre firmy zwracają uwagę po prostu na właściwości, na poślizg. Ona nie będzie ewidentnie bardzo objętościowa, albo nie będzie też łatwa w wyrobieniu, ale odda Ci mydło jakością, odda Ci właściwościami, odda Ci poślizgiem, odda się tym, co czujesz, jeżeli chodzi o kwestię po goleniu, że skóra jest zaopiekowana, a w trakcie golenia, że maszynka, żyletka ma po czym sunąć. I właśnie o to chodzi, słuchajcie. Więc nie wszystkie produkty są identyczne i nie szukajmy. Dla młodych adeptów nie róbmy kalki. W tradycyjnym goleniu absolutnie wszystko jest indywidualne. Także mydełka, także producenci. Nawet w środku jednej stajni u producenta potrafi być kilka baz i tam właśnie tak było w naszej dyskusji. I każda baza jest inna. Ja mogłem używać jedną, kolega używał innej i już jest różnica, ewidentna różnica. Więc dla jasności szukajmy, odkrywajmy, wzbudzajmy ciekawość, a przede wszystkim testujmy na sobie, na swoich preferencjach. Słuchajcie, jest dobrze. Jedno jest pewne, ewidentnie Barrister Man jest odporny na ilość wody. Tak, zawsze uczulam, nie robimy ubota w miseczce, bo to nie jest szampon do mycia głowy, że trzeba go zalać prysznicem, tylko dodajemy po trochu, odkrywając, co to mydło nam ma do powiedzenia. I dlatego właśnie taki syntetyk się też przydaje, bo tutaj robi to robotę. Słuchajcie, jest już bliżej końca niż początku, co nie zmienia faktu, że chwileczkę to mydełko chce być wyrobione. I bardzo dobrze. Jeżeli ma taką potrzebę, nie ma problemu. Tu się nikomu nigdzie nie śpieszy. Tutaj to nie, jak to mówią, to nie fabryka, nie? Ani linia produkcyjna. Tutaj na spokojnie. To jest czas dla nas. A tu jest też czas dla mydełka, któremu poświęcić trzeba trochę czasu. A ono nam odda. Mam nadzieję bynajmniej. Świąteczna wersja była jakże ciekawa, jakże przyjemna. Tutaj wydaje mi się jest też dobrze. Jeżeli chodzi o zapach, jest delikatnie. Nie jest to z tych takich oszałamiających. Nie jest to tych zapachów, które wybuchną po prostu z miseczki, rozejdą się po łazience. Jeszcze zanim Ty wyjdziesz ogolony, cały dom już będzie pachniał. Nie, tu jest spokojnie. Tu jest dla Ciebie. Ten zapach ogólnie jest subtelny. On nie ma nut charakterystyki takiej, która po prostu roztrzaska Ci umysł, jeżeli chodzi o kwestię odbioru zapachu. Nie. Tutaj jest spokojnie dla Ciebie, wyciszono.
Takie też w Stanach Zjednoczonych mydła robią, spokojnie. Na przykład Zingari dokładnie takie jest. Tutaj też nie ma jakichś wybuchów, ale tu Barry Man postawił na, mam nadzieję, właściwości, ale no wygląda to ciekawie. Jest gęsto, jest bardzo świecąco i bardzo tłusto, więc bardzo mnie to cieszy. Czemu? Bo przedstawia mi to moment, że już za chwilę będę mógł to nakładać na twarz i wydaje mi się, że coś ciekawego z tego będzie. Jeszcze jedna na koniec łopata wody. Już będzie tutaj finish, wydaje mi się, bo już też tego mydełka nam powoli tutaj chyba będzie brakować, więc nie ma co dalej kręcić. Trzeba to zaprosić na twarz. Tak po prostu. A szczerze, ja już też chcę być ogolony i też mnie korci ten pojedynek bardziej niż bardzo. Słuchajcie, dajemy trochę wilgoci na przygotowany zarost. Dzisiaj była tołpa, seria Barber. Jakby ktoś się interesował, czym Snowy przygotowuje zarost właśnie tym, bynajmniej dzisiaj. Słuchajcie, no spójrzcie. Spójrzcie, jak to się świeci. Zobaczcie, gęstwina, jest dobrze. Jest bardzo przyjemnie. Po prostu rewelacja. Wizualnie strzał w dziesiątkę. Podoba mi się. A co dalej? Zaraz się dowiemy. Ale powiedzmy, że firma jest w stanie wzbudzać moje i zaciekawienie, i wstępne zaufanie. Bo czemu by nie? Z tego co widziałem, z tego co czytałem, firma lubiana przez golących się tradycyjnie, jeżeli ktoś sięga po produkty ze Stanów. I naprawdę nie jest to żadna nowość, że Barry Man jest lubianą pozycją. Słuchajcie, troszkę nam tutaj pociekło po ręce. Jeszcze trochę podciągniemy tą piankę. No, zobaczcie, jest tłusto. To nawet widać, mam nadzieję, że kamera wyłapie. Ona się normalnie świeci. No i wiadomo, klasyka kanału. No jak mogłoby nie być. Dzisiaj to, słuchajcie, chyba koziołek sobie skacze. Śmiga przed wilkiem. I to by całkiem pasowało. Ale golenie na tym kanale bez latającej piany to nie golenie. To jest klasyka gatunku, słuchajcie. Klasyka gatunku. Nie no, jest niesamowicie. Jest gęsto, przyjemnie. Świecąco. Tłusto. Przede wszystkim tłusto. Jest tak, jak być powinno. Znaczy, koziołek już z pianą poskakał. Niech maszynki teraz poskaczą. Albo nie. Niech po prostu pogolą. Tu jeszcze sobie wytniemy nadwyżkę piany. Uszy ok. Masek ok. Ustka sobie też zrobimy. I gra muzyka. Słuchajcie, lecimy, nie śpimy. Tu trzeba się golić. Pozwolicie, że lupo pierwszy wkroczy do akcji, czyli tą część twarzy lecimy. Teraz sobie muszę przypomnieć i wyciągnąć prawo jazdy na jazdę maszynkami. Bynajmniej na dwie ręce, co nie zmienia faktu, że lecimy klasycznie. Pół twarzy, pierwsze przejście z włosem. Jak sami na pewno słyszycie już, maszynki aluminiowe lubią dużo opowiadać. Dokładnie jak ten gość, co do Was tutaj też to robi. Praca żyletki zauważalna. Lupą ma to do siebie, że ewidentnie czujesz żyletkę na twarzy, ale to jest czucie bezkolizyjne. To jest takie w sam raz. Ona jest łagodna, z kierowaniem wzroku na tak zwaną średnią łagodność albo średnią agresję, a może tak. Co nie zmienia faktu, że naprawdę wzbudza zaufanie. Tutaj nie ma żadnych problematycznych sytuacji, tutaj nic się złego nie dzieje. Więc słuchajcie, jedyną odpowiedzią, czy taka charakterystyka Tobie odpowiada, to jest raz, najważniejsza rzecz, czy lubisz lekkie maszynki, bo to przede wszystkim jest to. Tutaj nie za bardzo dociskamy, tu
po prostu operujemy, ale wedle własnego odczucia, wyczucia i przede wszystkim umiejętności. Jeszcze raz mówię, praktyka czyni mistrza, pamiętajmy młodzi. Słuchajcie, Rex Page. Tak, tutaj może się zadziać. A co? Sprawdźmy. Pierwsze przejście z włosem. Okej. Dobra. Lecimy. Nie śpimy. Tutaj też jest odczucie pracy żyletki, ale jednak inaczej. Całkowicie inaczej. Jest też z tych głośnych. Tutaj sam materiał, słuchajcie, aluminium. Wskazuje na to, że aluminiowe maszynki potrafią lubić sobie opowiadać. Ewidentnie potrafią sobie opowiadać. Właśnie zaczyna się to, co znamy już z serii. Drganie żyletki, niestety. Tutaj już właśnie sobie, zobaczcie, nic się nie zacięło, a ona już tutaj troszkę popodhaczała, że tak się wyrażę. Wpadła w jakąś dziwną wibrację, jakiś rezonans, który nie do końca w momencie, gdy się dzieje na twarzy, jest przyjemną sytuacją. Bo nie jest. Bynajmniej nie dla mnie. Każdy niech się goli czym chce. Ja Wam mówię, jakie są moje odczucia. Jeżeli chodzi o baristera, no, powiem Wam, ta tłusta piana ewidentnie zostawia nam na skórze coś bardzo, ale to bardzo przyjemnego. I tutaj czuć, że razem z tą gęstwiną zapach bardzo delikatny. Teraz już praktycznie naprawdę trzeba pianę w nos wsadzić, albo nos w pianę, żeby go wyczuć. Jest delikatnie, jest tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie dla Ciebie na moment golenia. Nie jest tu jakiś wybuch, ekspozycja nie jest tak potężna tego zapachu, żeby nikt sobie nie myślał. To nie jest z tych, ale jest zauważalnie, jest przyjemnie, jest tonowanie, a przede wszystkim jest ten zapach całkiem przyjemny. Rzekłbym całoroczny, uniwersalny. Nawet na lato. Więc jest dobrze. Jest dobrze. Słuchajcie, lecimy drugie przejście w poprzek. Lupo do roboty. Wilku, spraw się. Na tym etapie nawet już można powiedzieć, że wilk dorównuje Page'owi, jeżeli chodzi o kwestię głośności. Ewidentnie dorównuje. Zobaczcie, ta funkcjonalność tej maszynki jest niesamowita. Możesz sobie w każdym jednym momencie podejść tam, gdzie chcesz. I nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o wypłukiwanie, to samo. Zobaczcie, zbieramy dosyć dużo urodku i piany. Piana jest gęsta, naprawdę jest gęsta. I co? I troszkę wody. I nie ma problemu. Więc jest dobrze. Tutaj jest pod każdym względem bardzo, bardzo przyjemnie. Nie ma tu żadnego aspektu, który by nam przytykał tą maszynkę, a to mydło nie jest z tych puszystych, więc ona robi nam naprawdę tutaj bardzo ciekawą robotę, jeżeli chodzi o konstrukcję. Dobra, odkładamy. Rex Page, drugie przejście w poprzek. O, już od pierwszego przyłożenia coś tutaj zaczyna nam opowiadać tymi swoimi kwestiami, indywidualnościami, osobowościowymi. Teraz to jest właśnie dokładnie to samo, co czułem przy przegolaniu, jak była seria z tą maszynką. Wzrasta agresja. Lupo tego nie ma. Lupo jest cały czas na tym samym poziomie. W Page'u wzrasta. I ty to czujesz. Z każdym ruchem, im mniej zarostu na twarzy, tym więcej tak zwanej agresji. I przy okazji ta... O właśnie, znowu.
ta wibracja, ta opowieść. Absolutnie nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. O właśnie, i znowu to poczucie. Dziwnie pracuje ta żyletka, naprawdę. Dawno się tak nie spotkałem z tak dziwnie pracującą żyletką w porządnej, oryginalnej firmie. Nie w jakimś tam klonie, tylko tutaj, gdzie te rzeczy powinny być całkowicie zauważalne, ale w dobrym słowa znaczeniu, przewidywalne przede wszystkim. No. Dobra, nie ma co opowiadać sobie w trakcie. Dla jasności, nie ma tutaj takiego czegoś, że jedna maszynka potrzebuje 4-5 przejść, a druga tylko 2 albo 1, ewentualnie 3. Jeżeli się umawiamy, jak to w pojedynku bokserskim. Zasady są równe, więc jeżeli w pojedynku bokserskim umawiasz się na 10-12 rund, jeżeli w pojedynku MMA na przykład umawiasz się na 3 albo 5 mistrzowskich, to tutaj też będą 3 i zobaczymy, jak to wyjdzie. No właśnie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc będziemy się martwić po tych 3 przejściach, co zostanie i co z tym dalej robimy. Czy będzie w sam raz, bo może Rex Page się ogarnie, jak zobaczy, że ma równoprawnego przeciwnika i trzeba zrobić tutaj porządek. Okej. Zobaczcie, jak przyjemnie gęsto. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale też zobaczcie, ile daniny nam odda ten delikwent. Bo jeżeli myślicie, młodzi, że na ostatnim przejściu, bo w misce wam się skończyło i na twarzy jest tak w sam raz, ale trochę na ścisk, to robisz tyk, myk, dzień dobry, patrzcie ile piany. Wykorzystujmy to sobie, przecież to za chwilę pójdzie w kanalizę, więc lepiej to mieć na twarzy na kolejne przejście. I mamy problem rozwiązany. Zobaczcie, ile jeszcze tej dobroci tutaj mamy i trzeba z tego korzystać. O, zobaczcie, piana rewelacja. Jest gęsto, jest w sam raz. Ja bym wolał troszeczkę zapachu więcej, ale to są moje indywidualne preferencje, bo jeżeli chodzi o poślizg, jeżeli chodzi o charakterystykę piany, jeżeli chodzi o gęstość, treściwość, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Słuchajcie, ostatnie przejście. Chodź tu, wilku, do roboty. Pod włos. Trzecie przejście. Ostatnia prosta. A on dalej opowiada, zobaczcie. I to tak nie mało. Naprawdę nie mało. Okej. Jak to niesamowicie. Naprawdę poślizg, powiem wam szczerze, świetny. Świetny. Nie dobry, nie bardzo dobry. Świetny. Właściwości baristera tutaj w tym wydaniu są niesamowite. Jakże przyjemne. O tak, pełna współpraca z Lupo, bo Lupo co robi? Wypukuje się bez najmniejszego problemu. Te wzdłużne temperatura pojedynku wykończyła temperaturę kamery. Przegrzałam się. Co nie zmienia faktu, że to też ma swój sens, bo zobaczcie, przez sekundę, że tak się wyrażę, chłodziła się kamera i co? I piana nie siadła. To też jest jakiś wyznacznik. Więc wracamy do pana Lupo i dokończamy robotę. Dokończamy robotę, bo tutaj już trzeba finalizować. Pod wąs, włos, pod wąs. Idealnie, naprawdę przyjemnie, bezproblemowo. Tutaj już przy okazji, przypominam, nie ma co golić. Jeszcze sprawdzimy dół, red alert. Jest naprawdę ciekawie. Jeszcze tutaj jakaś popraweczka. Finito. Dobra. I teraz pod włos Rex Page. Zaczyna się. Po pierwsze, to hamowanie też jest skrajnie bardziej wyczuwalne niż w Lupo. Tak bardzo, bardzo skrajnie wyczuwalne. I to też jest
jej domena. Mistrzyni hamowania. Okej. Okej. Dobra. Czubek brody. Naprawdę hamuje pani delikwentka i to tak znowu nieprzyjemnie na żuchwie. Znowu opowiadanie. Nie wiem, czy słyszeliście nawet już dźwięki przy tym falowaniu tak zwanej żyletki zaczyna wydawać. I jest średnio. Są takie momenty, że nie do końca jest to przyjemne. Dobra, słuchajcie. To na tyle, jeżeli chodzi o kwestię efektu finalnego. Niesamowity poślizg. Powiem wam szczerze, płynie, po prostu ręka płynie na twarzy. Absolutna, no po prostu tafla. Tafla, tak w skrócie. Bar Band genialny, jeżeli chodzi o tak zwane właściwości, więc zanim dojdziemy do tak zwanego rozstrzygnięcia, tak, jeszcze raz tak, moim zdaniem jeszcze lepsze właściwości niż The Leap czy The Light. Naprawdę jest dobrze. Jelonek zrobił robotę. Jeżeli chodzi o kwestię tej wersji w porównaniu z tą, którą przegraliśmy w święta, jest świetnie. Dobra piana, bardzo właściwości genialne. Świetnie tutaj wszystko płynie. Zapachu chciałbym trochę więcej, ale Tobie zapewne się może spodobać. Warto jeszcze raz. Warto. Naprawdę świetne, kompletne, wyjątkowe, genialne mydło. Jeżeli chodzi o maszynki i pojedynek, odpalamy czujniki. Tak jest. Power on. I lecimy. Słuchajcie. Razor Lupo. Szkło. Schowaśki. Słyszycie? Słyszycie? Schowaśki, tu wszędzie. Tutaj jest spokój, tu słychać, tu jest spokój, tu czubek brody. Żuchwy, minimalne schowaśki po stronie lupo, tutaj jest cała szyja do poprawy. Krtań to samo, tu po prostu jest twarz do dogolenia. A tutaj już praktycznie nie ma nic, można odstąpić. Tylko jest jedna kwestia. Ja tak nie będę chodził pół twarzy dogolonej, a pół nieogolonej. Nie ma takiej opcji. Więc słuchajcie, pozwolicie, że zrobimy tylko taką kwestię. Pierwszy raz to w sumie robię, no ale takie są zasady gry. Jeżeli chodzi o finał tej historii, to zrobimy tak. Jeżeli alfa w stadzie jest 1, to on musi przejąć obowiązki i zrobić to, co robi najlepiej. Zrobić to, co powinien zrobić Page. I pokazać, że on tu wiedzie prym. A przede wszystkim nie powodować dyskomfortu na mojej twarzy, że pół twarzy będzie ogolonej, a pół twarzy nie będzie ogolonej. Więc powiem wam szczerze, że to mydło daje taki poślizg i jest tak bezproblemowo genialne, że wszelkie poprawki można na takim prawie że półpianie zrobić po prostu i dokończyć robotę. Słuchajcie, czemu? Bo ta robota już praktycznie jest dokończona. Niesamowite jest tylko to, że w 3 przejścia tamta maszynka nie jest w stanie tutaj absolutnie zadziałać. Tak mogę wyjść z łazienki. Słuchajcie, wytrzemy tutaj nadwyżkę. Tutaj już jest teraz tak, jak być powinno. Teraz mogę skonfrontować tak dokładnie, jak Lupo skorygował swoją wersję golenia. To tak mi się podoba. Słuchajcie, jednym słowem tak. Bezdyskusyjnie Rex Page przegrywa z Lupą. Po prostu nie ma żadnej mocy sprawczej, żeby dorównać Lupo, jeżeli chodzi o 3 przejścia Rexem Page. Całkowicie nie ta wydolność, całkowicie nie ta efektywność, całkowicie nie ten poziom ogolenia. Sami widzieliście, Alfa musiał dokończyć robotę. Jeżeli chodzi o wizualność, wygląd, wykonanie, świetne. Jeżeli chodzi o efektywność, całkowicie zaczynają się problemy. Jeżeli chodzi o przyjemność z golenia, bezdyskusyjnie Razorok
Lupo. I tutaj już nie będę opowiadał, bo test skóry sami widzieliście. Po prostu skóra pokazała jedno. Lupo i tylko i wyłącznie Lupo. A jeżeli chodzi o moje odczucia, bezdyskusyjnie Razorok Lupo. Czemu? Bo taniej, bo tak samo dobrze wykonana, bo świetna efektywność i bezdyskusyjnie lepsza przyjemność z golenia. Jednym słowem, ja jestem całkowicie bezdyskusyjnie pewny, że ta maszynka jest lepsza. Razorok, Rexpage, jeżeli ktoś lubi, proszę bardzo. Jeżeli masz taki zarost, takie preferencje, taką skórę, kup sobie Rexa Page'a. Może Twój pomysł na tradycyjne golenie, Twoje preferencje mówią co innego. Na tą skórę, na ten zarost, na tą przyjemność z golenia ja twierdzę, że Razorok Lupo absolutnie bezdyskusyjnie detronizuje całkowicie Rexa Page'a. Co nie zmienia faktu, że to są dwie świetne firmy i świetnie wykonują maszynki. Takie jest moje zdanie. Także tutaj mieliście od razu i test skóry, i tak zwaną opinię Snowiego. Słuchajcie, bo zanim znowu się delikwentka przegrzeje, lecimy. Co po goleniu? Już Wam mówię. Dla moich rodaków, czyli z Polski, mam dla Was ciekawą pozycję, chociaż jeszcze w starej szacie graficznej, której mi się bardziej podoba, czyli Dir John Pan Drwal. Dokładnie tak. Tutaj mamy koziołka, a tutaj mamy pięknego, dorodnego jelenia. Aktualna szata graficzna troszeczkę odbiega, ale co nie zmienia faktu, że Dir John Pan Drwal dalej jest pozycją na rynku do zauważenia, do przetestowania, do zakupienia. Słuchajcie, pozycja zrobiona dla salonu The Barbers, jeżeli chodzi o kwestię barberstwa i salonu pochodzącego z Gdańska. Mi jest to miasto okrutnie i bardzo bliskie, więc ogólnie rzecz biorąc tym bardziej. Plus las, plus jeleń. Tu wszystko się zgadza. Otwieramy, słuchajcie, ten kartonik, co nie zmienia faktu, że tutaj mamy kompozycję Dir John, orzeźwiający, ozonowo-cytrusowy zapach. Tak nam producent tu pisze. Taka jest pozycja, jeżeli chodzi o wizualność. Tak, bardzo fajna buteleczka i bardzo się cieszymy. 100 ml jelenia. Gina, zwanego jeleniem, zaklętego w tą butelkę. Zaraz sprawdzimy. Świetnie to wygląda. Naprawdę to mi się tutaj bardzo podoba. Bliskie mi są takie klimaty zgodnie z naturą. Mamy kryzę wbudowaną w szkło. Jak to działa? Idealnie działa. Nie jest za dużo, nie jest za mało w sam raz. Czyli buteleczka pierwsza klasa. I pytanie, co tu mamy? Podobno ma być ozonowo, podobno ma być cytrusowo. Powiem Wam szczerze, zapach jest. Zapach jest świetny. Zapach bardzo mocno eksponuje, ale w Panu Drwalu jest jedno. Jeżeli sobie kupisz Pana Drwala pozycję, to one są na krótki okres. One nie pachną Bóg wie jak długo. One nawet spokojnie można je użyć wieczorem. Czemu? Bo za kilka godzin nie będzie takiego problemu, jak będziesz szedł spać, że pachnie. Ale na moment golenia świetnie się opiekują skórą. To jest raz. I bardzo ładnie pachną. Czy tu jest ozonowość i tylko cytrusowość? Wiecie co? Mi nos płata figle, bo nie do końca jestem w stanie opamiętać się z szukaniem tego tak zwanego zapachu wiodącego. Wiecie czemu? Bo ja tu czuję troszkę jabłka. Dokładnie, jabłka. Tu jest trochę tej ozonowości, cytrusowości. Tu jest bardzo nieoczywisty, świeży, letni, ale też uniwersalny zapach. Jednym słowem, Dir John, ciekawa pozycja, co nie zmienia faktu, że skóra po nim się bardzo dobrze czuje i ja się osobiście cieszę, że mam ją w pozycji moich aftershave'ów, a szczególnie, że jest z Polski, z naszej rodzimej produkcji, więc czemu nie? Słuchajcie, jelonek dał radę, jeleń dał radę. Maszynki, sami widzieliście, Lupo bezdyskusyjnie. Jednym słowem, natura dzisiaj zwyciężyła. Rexpage niestety troszkę nie za bardzo. Co nie zmienia faktu, że pojedynek mamy za sobą, mamy już zwycięzcę, wiemy już wszystko, a ja Was już teraz zapraszam na kolejną serię. A z czym? Już niedługo, już na wizji, już z Wami. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.